Help Wanted jest dosyć wyjątkową grą w porównaniu do innych FNAF-ów, bo jako gra VR jest czymś, w co większość osób nie zagra, więc mało komu wadzą spoilery. Nie ma dla takich osób znaczenia, że Scott dał wczesny dostęp youtuberów tydzień przed premierą. Dla takich widzów to właśnie jest premiera. Za tydzień będzie to bez różnicy. No chyba, że ktoś czeka na gameplay u Elevena, więc dla takich osób ma to trochę znaczenia. Ja osobiście zorganizowałem sobie PSVR jakiś czas temu, więc nie będę kłamał, nie chcę tych spoilerów. A niestety w moim przypadku trzeba, bo nie powinien być do tyłu z teoriami czy z analizami, więc jestem w dosyć nieciekawej sytuacji. Dlatego też dla siebie i dla ludzi, którzy też nie chcą mieć za dużo spoilerów, dzisiejszy odcinek poświęcę takiemu bardzo lekkiemu omówieniu, o czym jest Help Wanted. Takie informacje, które dostajemy podczas dosłownie pierwszej minuty gry, pierwszych 2 minut gry, nic poważnego. Czy gra jest kanoniczna, czy nie, w jaki sposób to działa. Jeśli chcecie wejść w grę zupełnie na ślepo, to nie oglądajcie, ale nie wydaje mi się, żeby to były jakieś ciężkie spoilery. O ile Scott nie wywali żadnych dodatkowych plot twistów dalej w grze, to wychodzi na to, że gra jest kanoniczna. I tu pojawi się jeszcze więcej plot twistów, bo kanonicznie Help Wanted to gra wyciągnięta prosto z uniwersum FNAF-a. Gramy w grę, którą stworzyło Fazbear Entertainment. Wszystko jest tak lekko naciągalne, bo segmenty nazwane są konkretnymi grami. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3. 4 i Sister Location już są nazwane inaczej, choć to jest trochę bardziej skomplikowane, podzielone na różne części tych gier, ale już tam nieważne. Ważne jest to, że gra jest taka lekka, żartobliwa. Główna idea polega na tym, że Fazbear Entertainment w pewien sposób wyśmiewa wszystkie pogłoski, które krążą na temat ich restauracji i na ich bazie tworzy grę w VR. Oczywiście my wiemy, że te pogłoski są prawdziwe, ale oni próbują wszystko obrócić w żart. Cała ta idea jest bardzo absurdalna, komiczna. Mnie osobiście się podoba taki lekko kanoniczny spin-off. Fazbear Entertainment zawsze był jednym wielkim żartem, który nie liczył się z życiem swoich pracowników. Kiedyś tam, długo po twojej śmierci zgłoszą twoje zaginięcie i inne takie. Teraz robią grę, żeby wyśmiać totalnie legitne wypadki w ich restauracjach. W drodze dostaliśmy też oficjalne logo Fazbear Entertainment, co jest też bardzo epickie. Co jeszcze jest dosyć ważne, to FNAF 4, bo nie ma opcji, żeby Fazbear Entertainment wiedziało o czymś takim jak koszmarne animatroniki i w zamian za to tutaj pojawia się wątek lunatyka. Firma twierdzi, że większość pogłosek na temat restauracji pochodzi z informacji rozsiewanych przez jakiegoś lunatyka, którego pozywają za te kłamstwa. No i bardzo możliwe, że tym lunatykiem albo jednym z tych lunatyków jest Mike Schmidt. No i cały segment w temacie FNAF 4 bazowany jest na jego słowach, jego pogłoskach, które rzuca tam. Bądź co bądź wiemy też, że narysował koszmarnego Fredbeara w logbooku, więc możliwe, że mówił o tych rzeczach gdzieś dookoła i to właśnie od Mike'a się Fazbear Entertainment dowiedział o koszmarach. Duża informacja, duży news, o którym ludzie gadają, chociaż niekoniecznie muszą w to wierzyć, bo to brzmi absurdalnie. I na tej podstawie stworzyli ten segment gry. Podoba mi się zdjęcie Scotta, które pojawia się we wstępie. Ale jeszcze bardziej podoba mi się to, że ludzie wyhaczyli to samo zdjęcie w Sister Location na ścianie, ostatni obraz po prawej. Normalnie nie bylibyśmy w stanie jakoś tak sensownie tego zinterpretować, o co chodzi z tym obrazkiem, że tam twarz widać czy coś. Ale teraz jak mamy oryginalny obraz, to widać podobieństwa. Fazbear Entertainment nie jest odpowiedzialny za przypadkowe cyfrowe przekazanie świadomości, pojawienie się cyfrowych postaci w prawdziwym świecie i inne tego typu bariery, nic poważnego. Chcę tylko skompilować te wszystkie plotki w jednym miejscu, zamknąć ten rozdział, a następnie zacząć coś nowego z czystym kątem. Tak wygląda tło pod Help Wanted. Gra jest kanoniczna, jest dosłownie wyciągnięta z uniwersum FNAF-a, no i będziemy mogli zagrać w segmenty z pierwszych 5 gier. Wiemy już, że w grze są sekrety, znajdźki pod postacią monet, za które można kupować rzeczy w Price Cornerze, a także kasety, o których już nie będę mówił co zawierają, bo wciąż są one zbierane na tych gameplayach, a także to już byłby dosyć duży spoiler według mnie. No dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Został już nam mniej niż tydzień do oficjalnego wyjścia gry i póki co zapraszam do dyskusji w komentarzach, ale proszę bez spoilerów. Lecę czytać komentarze i będę bił, jeśli ktoś nie będzie się stosował.